Podróż do świetlistej pełni. Odcinek 2. Obudź przepływ energii, czakry i wibracja przemiany. W poprzednim odcinku była mowa o jakże ważnym i kluczowym zrozumieniu połączenia ducha i materii. O tym, że prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, gdy uznajemy obie strony naszej istoty, tę cielesną i tę duchową. Dziś zanurzymy się głębiej w temat, który od wieków fascynuje poszukujących. Dotkniemy koncepcji czakr, będących żywą symboliczną mapą transformacji świadomości i wewnętrznej podróży ku sobie. Mapy, która prowadzi przez doświadczenia ciała, emocji, duszy i umysłu, zakorzenione w codzienności, a nie oderwane od niej. Koncepcja czakr wywodzi się z tradycji indyjskiej, a samo słowo czakra pochodzi z sanskrytu i oznacza koło lub wir, jako symbol ruchu energii w ciele. Czakry to subtelne centra energetyczne w ciele człowieka, przez które przepływa siła życiowa prana. W klasycznym ujęciu mówi się o 7 głównych czakrach rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa od podstawy aż po czubek głowy. Podobne systemy energetyczne i idee odnajdujemy także w innych kulturach. W Chinach mówi się o przepływie energii Qi przez meridiany, w Egipcie o energii Ka, w Kabale o sefirotach, duchowych centrach na drzewie życia. Także w tradycjach rdzennych i szamańskich obecna jest głęboka intuicja pracy z energią jako pomostu między ciałem a duchem. To wszystko pokazuje, że choć język i symbole są różne, istnieje wspólne, głębokie przeczucie, że człowiek to coś więcej niż tylko fizyczne ciało. To żywa przestrzeń, przez którą przepływa energia i świadomość. Wiele osób zaczyna swoją ścieżkę rozwoju od poznania systemu czakr. To naturalne, bo to struktura, która porządkuje coś, co wcześniej mogło być niewidoczne. W tradycji jogi i medytacji czakry są traktowane jak mapa wewnętrznej podróży prowadzącej od uziemienia i świadomości ciała ku rozszerzeniu percepcji i duchowej przemianie. Czakry to brama, a ich poznanie ma sens tylko wtedy, gdy wypływa z intencji autentycznej przemiany, a nie potrzeby osiągania kolejnych poziomów. Praca z czakrami nie jest duchowym wyścigiem. Nie chodzi o to, by mieć odblokowane wszystkie czakry, jakby to był duchowy certyfikat. Są naszą symboliczną mapą i odwzorowaniem tego, jak energia przepływa przez nasze ciało, doświadczenia, emocje i świadomość. One pomagają zobaczyć, gdzie jesteśmy na naszej ścieżce i co domaga się naszej uwagi, integracji lub uzdrowienia. Wyobraź sobie, że Twoja świetlista dusza schodzi na ziemię, a Twoje ciało staje się ciepłym, bezpiecznym domem. W tym domu jest wiele pokoi, a każdy z nich to inne piętro, inna przestrzeń i inne drzwi do otwarcia. Czakry są drabiną prowadzącą na poszczególne piętra, a Ty rozpoczynasz podróż od korzenia, wspinając się ku górze po tej drabinie transformacji, odkrywając, rozświetlając i otwierając każdy pokój swojego wnętrza. Ta droga prowadzi Cię stopniowo do pełni, do jedności i zjednoczenia z uniwersalną energią, z której pochodzisz i która przenika wszystko. Teraz łatwiej będzie Ci zrozumieć czakry jako żywą mapę świadomości. To opowieść o nas samych jako duszach, które przyszły doświadczać życia na różnych poziomach. Poziom ziemi, przetrwania,
bezpieczeństwa to czakra korzenia. Poziom emocji, przyjemności, zmysłów, bliskości to czakra sakralna. Poziom woli, działania, tożsamości, mocy to czakra splotu słonecznego. Poziom miłości do siebie i innych to czakra serca. Poziom prawdy, wyrażania, komunikacji to czakra gardła. Poziom wglądu, intuicji, mądrości to czakra trzeciego oka. Poziom połączenia z tym, co większe od nas, jedności, zaufania to czakra korony. Każde z tych centrów energetycznych jest bramą do rozwoju, ale też lustrem. Pokazuje, gdzie jesteśmy gotowi puścić opór, gdzie boimy się kochać, gdzie zatrzymaliśmy przepływ. W duchowym świecie często mówi się o świetle, przebudzeniu, wysokich wibracjach, ale prawdziwa transformacja nie zaczyna się w górze. Zaczyna się na dole, w ciele, w emocjach, w historii, która żyje w naszej komórkowej pamięci. Nie musisz uciekać od życia, by odnaleźć duszę, bo dusza właśnie tutaj przyszła, do ciała, do ziemi, do doświadczenia. To zaproszenie do odkrycia, że duchowość może mieć korzenie, a ciało nie jest przeszkodą w duchowości, jest jej bramą. Kiedyś duchowy rozwój kojarzono z ucieczką od materii, ze wspinaczką w górę ku światłu, ku transcendencji. Ale dziś coraz więcej dusz budzi się do prawdy, że to właśnie tu, w gęstości, w emocjach, w cielesnym doświadczeniu dokonuje się prawdziwa alchemia. I dlatego system czakr, choć może wydawać się mistyczny, w rzeczywistości jest bardzo praktycznym i głęboko ludzkim narzędziem. To potężna mapa nie tylko dlatego, że jest jedyna, ale dlatego, że prowadzi nas etapami od korzeni do korony, od lęku do zaufania, od odrętwienia do czucia, od kontroli do miłości. I nie chodzi o to, by się wspinać, ale by zintegrować to wszystko tu i teraz. Zamiast przebudzać się tylko duchowo, otrzymujemy coś więcej. Zaczynamy budzić się całym sobą i w ciele, i w relacjach, i decyzjach. Nie po to, żeby być lepszą wersją siebie, ale żeby być prawdziwą wersją siebie. Ta mapa to zaproszenie, by przestać szukać na zewnątrz i zacząć patrzeć do wewnątrz z czułością i odwagą. Każda czakra to określona częstotliwość, a praca z nimi to nie tylko duchowa praktyka, to regulacja własnego pola wibracyjnego. Kiedy zaczynamy przyglądać się czakrom, coś się zmienia. Zaczynamy czuć, gdzie w ciele trzymamy lęk, żal, wstyd, złość. Zaczynamy rozpoznawać momenty dysocjacji, wycofania i zaczynamy wracać do siebie. Zauważamy, że to, jak się czujemy we własnej energii, wpływa na to, co przyciągamy, z kim rezonujemy i jakie wybory podejmujemy. To nie magia, to fizyka energii. Im bardziej harmonijny przepływ, tym bardziej czujemy spójność, spokój, wewnętrzną moc. To nie oznacza, że życie jest bez wyzwań, ale my jesteśmy bardziej obecni, zakorzenieni i gotowi na spotkanie z rzeczywistością, taką, jaka jest. Ten subtelny kompas po czakrach pomaga nam zrozumieć siebie wielowymiarowo, nie tylko z poziomu głowy, ale całej energetycznej istoty. Uzdrawiać emocje, bo każdy energetyczny zator to też zatrzymane uczucie. Przywracać świadomość ciała i przestawać bać się tego, co ono niesie. Świadomie podnosić swoją wibrację, nie przez udawanie wysokiej energii, ale przez autentyczność i transformację cienia. Z intencją i uważnością zintegrować rozwój duchowy
z codziennym życiem, bo duchowość nie dzieje się na poduszce do medytacji. Ona dzieje się w kuchni, w relacjach, w pracy, w emocjach. Czakry nie są religią, są językiem. Są symboliczną mapą, która pozwala zrozumieć, jak nasza energia, emocje, świadomość są ze sobą powiązane. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Zamknij oczy, jeśli możesz, i weź głęboki wdech. I zapytaj siebie, gdzie teraz czuję swoje ciało? Gdzie moja energia jest obecna, a gdzie jej brak? Może to będzie brzuch, może klatka piersiowa, może gardło. Nie oceniaj, po prostu poczuj. Zadaj sobie pytanie: które tematy są teraz żywe we mnie? Gdzie zaprasza mnie moja świadomość? Poczuj swoją mapę w odpowiedzi ciała, bez odpowiedzi umysłu. Każdy z nas jest istotą wibracyjną. Każdy z nas ma w sobie zapisany dostęp do wewnętrznego światła i to właśnie poprzez ciało, emocje, energię możemy go odzyskać. A kiedy energia zaczyna płynąć w tobie w swobodnym przepływie, wracasz do swojej naturalnej częstotliwości. A wtedy to, co było ciężarem, staje się twoją mocą. To, co było zamknięciem, staje się przejściem, a ty zaczynasz czuć siebie naprawdę